A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Unia Europejska chce rozwinąć współpracę z Indiami mimo ich zbliżenia z Rosją. Komisja Europejska przedstawiła plan nałożenia nowych sankcji na Izrael w związku z jego ofensywą w strefie Gazy. Stany Zjednoczone anulują wizy dla osób świętujących śmierć prawicowego publicysty Charlie'ego Kirka. Ukraina ratyfikowała 100-letnie partnerstwo z Wielką Brytanią. Były kandydat na prezydenta Rumunii został oskarżony o próbę zamachu stanu i założenie antysemickiej organizacji. Umowa między rządem Hiszpanii i chińskim koncernem Huawei zaniepokoiła Komisję Europejską. Czwartek, 18 września to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Unia Europejska chce rozwinąć swoją współpracę z Indiami. Według portalu Politico zamierza to zrobić mimo wyraźnego zbliżenia pomiędzy Indiami i Rosją. Współpraca Indii z Rosją w ostatnich tygodniach stała się przedmiotem krytyki ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Nałożył on wysokie cła na import indyjskich produktów, ponieważ Indie są obecnie największym odbiorcą rosyjskiej ropy naftowej. Między innymi dzięki ich zakupom Rosja posiada środki na finansowanie swojego wysiłku wojennego na Ukrainie. Komisja Europejska w swoim komunikacie na temat kooperacji z Indiami podkreśliła, że powinny one zrezygnować ze wspierania Rosji w omijaniu międzynarodowych sankcji. Bruksela mimo tego faktu zamierza rozwijać swoją współpracę z Delhi. Wzajemne relacje miałyby dotyczyć nawet dziedziny obronności. Bliższy dialog między Unią Europejską i Indiami ma być konieczny z powodu złożonych problemów globalnego bezpieczeństwa, coraz częstszych napięć geopolitycznych oraz zachodzących niezwykle szybko zmian technologicznych. Zdaniem wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaji Kallas, zakupy rosyjskiej broni i udział indyjskich żołnierzy w zakończonych we wtorek białorusko-rosyjskich manewrach Zapad 2025 mogą być problemem w pogłębianiu relacji z Indiami. Z drugiej strony brak działań w kierunku zbliżenia europejsko-indyjskiego może spowodować, że tą lukę wypełnią wrogie Unii Europejskiej mocarstwa. Portal Politico twierdzi, że rozwój współpracy Brukseli z Delhi ma pomóc wspólnocie w dywersyfikacji gospodarczej, zwłaszcza w obliczu napiętych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Komisja Europejska przedstawiła plan nałożenia sankcji na Izrael. Izraelska armia we wtorek rozpoczęła główną operację lądową przeciwko stolicy strefy Gazy. Wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas proponuje ograniczenie relacji handlowych między Unią Europejską i Izraelem, a także wprowadzenie obostrzeń wobec najważniejszych izraelskich polityków. Wśród propozycji Komisji Europejskiej znalazło się nałożenie ceł na izraelskie produkty warte około 5 miliardów 800 milionów euro. Sankcje dotknęłyby z kolei ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gvira i ministra finansów Bezalela Smotricza, czyli najbardziej radykalnych członków rządu premiera Benjamina Netanyahu. Kallas podkreśliła, że Bruksela przyjęła ukierunkowany plan, aby jej działania nie uderzały w samo izraelskie społeczeństwo. Głównym celem pakietu sankcji jest wymuszenie na Izraelu humanitarnego traktowania Palestyńczyków. Środki zaproponowane przez Komisję Europejską muszą zostać zaakceptowane przez przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej. Część z nich sprzeciwia się sankcjom wobec Izraela, gdy inne od wielu miesięcy krytykują Komisję za brak konkretnych działań. Siły obronne Izraela we wtorek ogłosiły rozpoczęcie głównej części lądowej operacji przeciwko miastu Gaza. Izraelskie wojsko stara się zmusić palestyńskich cywili do opuszczenia stolicy palestyńskiej enklawy. Według jego szacunków z miasta do południowej części strefy Gazy miało wyjechać już 350 000 osób. Stany Zjednoczone anulują wizy dla osób świętujących śmierć Charlie'ego Kirka w mediach społecznościowych. W samej Ameryce doszło do wielu przypadków reperkusji wobec osób cieszących się z zastrzelenia prawicowego publicysty. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że służby rozpoczną procedurę cofania wiz dla obcokrajowców celebrujących zabicie Kirka. Osoby cieszące się ze śmierci popularnego youtubera mają zostać deportowane ze Stanów Zjednoczonych. Wcześniej podjęcie odpowiednich kroków w tej sprawie zapowiadał zastępca Rubio. Christopher Landau napisał na portalu X, że obcokrajowcy gloryfikujący przemoc i nienawiść nie są mile widziani na amerykańskim terytorium. W jego opinii wielu cudzoziemców usprawiedliwia lub bagatelizuje zastrzelenie Kirka na Uniwersytecie w Utah. Z tego powodu nakazał on urzędnikom konsularnym sprawdzenie aktywności osób otrzymujących wizy. Śmierć jednego z liderów ruchu Make America Great Again była celebrowana także przez samych obywateli USA. Telewizja Euronews przytoczyła choćby głośny przypadek zawieszenia pilotów samolotu linii lotniczych American Airlines. Ich pracownicy mieli zamieszczać na portalach społecznościowych wpisy pochwalające przemoc wobec przeciwników politycznych.
Prokurator Generalna Stanów Zjednoczonych Pam Bondi również zapowiedziała pociąganie do odpowiedzialności osób szerzących mowę nienawiści. Prokurator hrabstwa Utah Jeffrey Gray ogłosił w środę, że będzie domagał się kary śmierci dla Tylera Robinsona. Mężczyzna został zatrzymany w ubiegły piątek pod zarzutem zastrzelenia Kirka. Ukraina ratyfikowała umowę o 100-letnim partnerstwie z Wielką Brytanią. Porozumienie zakłada dalsze zwiększanie brytyjskiego wsparcia dla ukraińskiej armii. Brytyjsko-ukraińskie partnerstwo zostało zawarte na początku roku przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Teraz decyzję o jego oficjalnej ratyfikacji podjęła Rada Najwyższa Ukrainy. Dokument o 100-letniej współpracy zakłada przede wszystkim zwiększenie finansowania sił zbrojnych Ukrainy przez Zjednoczone Królestwo. W ciągu najbliższych 6 lat Brytyjczycy przekażą Ukraińcom wsparcie warte prawie $5 miliardów. Kolejne pakiety pomocy będą zależeć od aktualnych ukraińskich potrzeb. W ramach wsparcia brytyjskie wojsko będzie szkoliło ukraińskich żołnierzy, a zwłaszcza pilotów wojskowych. Ukraińskie lotnictwo otrzyma też dostawy sprzętu. Ukraina wraz z Wielką Brytanią ma rozwijać przemysł zbrojeniowy. Najważniejszą inwestycją w tym zakresie ma być zwiększenie produkcji dronów. Bezzałogowe statki powietrzne mają być projektowane na Ukrainie i następnie wytwarzane na terenie Zjednoczonego Królestwa. Portal Kyiv Independent podkreśla, że Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych donatorów Ukrainy. Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji przekazała ona Ukrainie pomoc wartą już blisko $30 miliardów, w tym 18 miliardów wsparcia w dziedzinie obronności. Były kandydat na prezydenta Rumunii Călin Georgescu został oskarżony o próbę przeprowadzenia zamachu stanu i założenie antysemickiej organizacji. W ubiegłym roku wygrał on unieważnioną później pierwszą turę wyborów. Rumuńska prokuratura generalna poza Georgescu postawiła w stan oskarżenia 21 osób, które jej zdaniem miały korzystać z rosyjskiej aktywności w ramach wojny hybrydowej. Sam były kandydat na prezydenta Rumunii usłyszał szereg zarzutów. Dotyczą one współudziału w działaniach przeciwko porządkowi konstytucyjnemu, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji czy założenie organizacji o charakterze antysemickim. Za wszystkie wspomniane czyny grozi mu nawet do 20 lat więzienia. Jego proces rozpocznie się w przyszłym roku. Początkowo politykowi zarzucano podżeganie do przeprowadzenia zamachu stanu. Teraz Georgescu jest oskarżany o współudział. Według śledczych miał on współpracować z grupą paramilitarną, która w grudniu ubiegłego roku próbowała przedostać się do Bukaresztu. Jej konwój został zatrzymany przez policję, a przy jego uczestnikach znaleziono m.in. broń, siekiery i noże. Georgescu w listopadzie ubiegłego roku niespodziewanie wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich. Głosowanie zostało później unieważnione przez rumuński sąd konstytucyjny. Uznał on, że w trakcie kampanii przedwyborczej doszło do ingerencji ze strony innego kraju. Dzięki temu nagrania z udziałem Georgescu miały zyskiwać duże zasięgi na popularnych portalach społecznościowych. Komisja Europejska ostrzegła rząd Hiszpanii przed skutkami jego umowy z chińskim gigantem technologicznym Huawei. Przechowywanie danych z podsłuchów sądowych przez firmę może zwiększać ryzyko zewnętrznej ingerencji. Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych niedawno zawarło porozumienie z Huawei dotyczące właśnie archiwizowania danych pozyskanych w trakcie podsłuchiwania obywateli na mocy decyzji wymiaru sprawiedliwości. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Henna Virkkunen uważa, że współpraca hiszpańskich władz z chińskim koncernem potencjalnie stwarza zależność od dostawcy wysokiego ryzyka. Przechowywanie tak wrażliwych danych może wiązać się ze zwiększeniem zagrożenia związanego z obcą ingerencją w samej Hiszpanii oraz w całej wspólnocie europejskiej. Portal 20 Minutos S przypomina o wytycznych najważniejszego organu wykonawczego Unii Europejskiej w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem. Ponad 2 lata temu uznano w nich Huawei za dużo bardziej ryzykownego dostawcę od innych podmiotów oferujących usługi w ramach sieci 5G. Jego dostęp do europejskiego rynku powinien być więc ograniczany przez unijne państwa członkowskie. Rząd Pedro Sancheza broni swojej umowy z gigantem technologicznym z Chińskiej Republiki Ludowej. Lewicowy gabinet utrzymuje, że bezpieczeństwo w zakresie komunikacji elektronicznej nie jest zagrożone. Władze w Madrycie gwarantują tym samym rozwiązania spełniające najważniejsze europejskie standardy cyberbezpieczeństwa. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.